Wiosna, słoneczko świeci, w końcu można trochę buzię przypalić i robi się zielono. Może jeszcze drzewa nie kwitną, traw jeszcze nie ma, ale zobaczcie na to. Zieleń bije od tego nowego modelu Kawasaki. Dzisiaj zaprezentujemy Wam najnowszą wersję Kawasaki Z650, czyli Z650S. Oglądajcie. A więc mamy nowość. Kolejna nowość od Kawasaki na sezon 2026, czyli ich Naked w najnowszej odsłonie. Nie jest to może jakaś rewolucyjna zmiana, a bardziej zmiana kosmetyczna. Dużo osób czekało na nowy model Z650, natomiast wiele osób delikatnie poczuje jakieś rozczarowanie. Natomiast oczywiście, słuchajcie, ten pojazd nie miał być nigdy jakimś super sportowym, super mocnym motocyklem o świetnym zawieszeniu, jeżdżącym genialnie po torze. To miał być świetny średniak za dobre pieniądze, który ma bardzo dużą trwałość i nadaje się świetnie na pierwszy motocykl. I taka jest właśnie Zetka i taka jest właśnie w najnowszym wydaniu. A to, co jest w Kawasaki zawsze wspaniałe, to jest to, że potrafią robić motocykle bardzo ładne. I nowa Zetka po prostu zrobiła się dużo ładniejsza. Witamy na kanale Mototalks, ja mam na imię Andrzej. Jeżeli jesteście z nami pierwszy raz, to zachęcamy do subskrypcji, zachęcamy do lajkowania i komentowania. A jeżeli szukacie swojego wymarzonego motocykla, zostawcie swoje dane w formularzu w opisie filmu, odezwiemy się i pogadamy o motocyklach. A więc Z650. Nie będziemy tutaj wdawać się w szczegóły techniczne, ponieważ tak naprawdę ten motocykl nie różni się jakoś mocno od swojego poprzednika, od modelu Z650 bez eski. Możecie sobie zobaczyć charakterystykę tego motocykla, dokładne informacje w naszej poprzedniej produkcji. Dzisiaj skupimy się na różnicach, na szczegółach, na detalach, czym różni się aktualna Zetka od modelu Z650. A więc zaczynamy. Przede wszystkim zmiany wizualne. To, co się rzuca od razu na pierwszy plan, no to przednia lampa, no i styl Kawasaki został delikatnie zmieniony. Kawasaki idzie w styl Sugomi, czyli to, co mogliśmy już zauważyć w Z900 i to, co możemy zauważyć w KL 500, czyli przednia lampa o tym jakby potrójnych lampach, światła mijania i światła drogowe tej dolnej części, więc ten styl, tak jak w Z900, tak samo jak w KL jest zachowany. Oczywiście nie jest to ta sama lampa, jest to jakby podobna konstrukcja, ale oczywiście każdy z tych motocykli ma jakby zachowany podobny styl. Słuchajcie, no wygląda to bardzo ładnie. Jest to lampa, która jest oczywiście w pełni LEDowa. Tutaj lakierowane elementy, fajny tematowy plasticzek na dziobie i taka lekka osłonka, która ma zasłaniać zegar. Dzięki temu ten zegar jest fajnie wpasowany w tą przednią czaszę i no, wygląda to bardzo estetycznie. Idąc dalej, oczywiście zmianie też uległy osłony zbiornika paliwa, czyli te plastiki boczne, które tu się pojawiły, po prostu zrobiły się troszkę większe, wyglądają na bardziej masywne, bardziej ten motocykl osłaniają, no i według mnie też wyglądają świeżo, wyglądają bardzo ładnie i oczywiście cała ta linia została poprawiona aż do tylnej części i z tyłu też maszyna uległa przekonstruowaniu. Oczywiście zmieniła się też lampa tylna. I tylna lampa teraz troszkę bardziej przypomina Zeta 500 niż Zeta 900, więc tu mamy taką delikatną zmianę. Oczywiście lampa pełni LEDowa, estetyczna, bardzo ładnie wyglądająca. Zmianie również uległa kanapa kierowcy oraz kanapa pasażera. Kanapa kierowcy jest teraz wyższa. Czy to jest plus? Na pewno jeżeli chodzi o komfort, zdecydowanie tak. Kanapa jest o 2 cm wyższa. Wcześniejsza wysokość tego motocykla to było jakieś 78,5 cm, teraz mamy 80,5 cm, więc 2 cm wyższa kanapa w stosunku do swojego poprzednika. Oczywiście szersza, większa, wygodniejsza, natomiast ogromnym plusem poprzedniego Zeta było to, że osoby o niedużym wzroście mogły komfortowo dosięgać do ziemi i tak naprawdę, jeżeli nie miały za bardzo innego wyboru, musiały decydować się na Kawasaki Z650, ponieważ w innych motocyklach po prostu te motocykle były dla nich za wysokie. W tym przypadku tutaj dalej mamy niski motocykl, natomiast jest o 2 cm wyższy, ale oczywiście Kawasaki ma rozwiązanie dla osób, które cenią sobie stabilne podparcie obiema nogami i kanapa ErgoFit w katalogu akcesoriów jest o 2 cm niższa, dalej komfortowa i dzięki temu możemy na tym motocyklu dalej mieć tą wysokość w granicach 78 cm. Wtedy będzie to jeden z niższych nakedów klasy średniej na rynku.
Kanapa pasażera również została zmieniona, również jest szersza, również jest większa, centymetr więcej gąbki powoduje, że ten komfort na tym motocyklu jest lepszy. Co dalej? Jeżeli chodzi o pozycję na motocyklu, tak jak wspomniałem, no pozycja się zmieniła delikatnie, czuć różnicę w tej wysokości. Tutaj pozycja na motocyklu, już mamy nogę na podnóżkach. Dzięki temu, że jesteśmy troszeczkę wyżej, jest mniejszy kąt ugięcia w biodrach, mniejszy kąt ugięcia w kolanach, więc to wpłynie na poprawę komfortu jazdy na tym motocyklu. Tutaj powiem Wam, że ten styl, kształt tych osłon zbiornika wygląda bardzo dobrze. Te szerokie parapety, ta masywna owiewka, która tutaj się znajduje, powoduje, że za sterami naprawdę czujemy się bardzo dobrze. Jest to fajnie skomponowane, widać te ostre, cięte kształty Kawasaki, pasują do całości i fajnie się komponują. Tutaj na pewno duży plus dla Kawasaki za tę zmianę, choć oczywiście zbiornik jest taki sam, 15 litrów paliwa do niego zatankujemy. Zmianie uległa również kierownica. Kierownica teraz w stylu fatbar, czyli oczywiście gruba część centralna, zwężająca się kierownica na zewnątrz i kierownica jest szersza o 3 cm, więc ta pozycja jest bardziej przesunięta do przodu. Dzięki temu no jakby szerzej łokcie i ta jakby poręczność tego motocykla może się poprawić. Dla osób też wyższych będzie więcej miejsca między kanapą a kierownicą, więc na pewno będzie bardziej komfortowo. Jeżeli już jesteśmy w tym miejscu, zmianie również uległy przełączniki. Dostaliśmy teraz zmieniony przełącznik po lewej stronie. Mamy te dwa guziczki, guzik centralny i przełączniki góra-dół. Oraz takiemu update'owi uległ wygląd wyświetlacza. Teraz mamy na wyświetlaczu dwa tematy, które możemy sobie zmieniać. Wyświetlacz oczywiście bardzo czytelny i oczywiście możemy sobie te tematy zmieniać. Tak jak w ZC900 czy w Z1100, tutaj ten styl również się zmienił. Przechodzimy sobie na display, wybieramy sobie typ 1, gdzie obrotomierz jest po prostu poziomy lub tak jak w poprzedniej wersji obrotomierz w takim okrągłym stylu. Tutaj wyświetlacz czytelny, no i oczywiście możliwość komunikacji z aplikacją, z telefonem komórkowym, natomiast dalej komunikacja bardzo podstawowa, której pokażę Wam, jak to wygląda na przykładzie telefonu. Jeżeli chodzi o aplikację, w tej aplikacji tak naprawdę mamy podstawowe informacje na temat motocykla. Możemy sobie uruchomić coś takiego jak rejestrację naszego przejazdu, czyli naciskając start liczymy czas i dystans przebyty, który przejedziemy i wybierając sobie mapę możemy zobaczyć sobie, jaką trasę zrobiliśmy i możemy sobie tę trasę gdzieś zapisać. Zapisujemy i ona zapisuje nam się do rekordów. Pewnie możemy sobie to komuś wysłać, komuś, kto na Kawasaki jeździ i może takich informacji jakby skorzystać. Oczywiście wszystkie informacje, które znajdują się na wyświetlaczu, znajdują się również w aplikacji. Tu informacja o ilości paliwa, informacja z przełączników, czyli o czasie włączonego wyświetlacza, o przebiegu całkowitym, ładowaniu akumulatora i interwałach serwisowych. To, co jest według mnie troszkę jednak mało rozbudowane, no to ta informacja o tym na wyświetlaczu, którą znajdziemy, o tym, jeżeli ktoś dzwoni, czy przychodzą jakieś wiadomości, to pojawia nam się tylko taka mała ikonka słuchawki. Nie mamy informacji, kto dzwoni, nie mamy informacji, jeżeli ta osoba jest zapisana w książce, nie ma tutaj niestety takiej informacji przedstawionej, więc jest to komunikacja bardzo, bardzo podstawowa. I oczywiście to, na co bardzo dużo osób czekało, Quick Shifter. W końcu w tym modelu będzie można zamontować akcesoryjny Quick Shifter, bo oczywiście nie ma go w standardzie. Niestety Quick Shifter działający tylko i wyłącznie w górę, czyli zmieniamy bieg na wyższy, wtedy Quick Shifter nam zadziała, ponieważ dalej przepustnica jest mechaniczna, jest ona na linkach, więc niestety bez przepustnicy elektronicznej niestety nic więcej tutaj zrobić nie możemy przy standardowych rozwiązaniach. Więc tutaj elektronika poprawiona w minimalnym stopniu, natomiast jakby jest to poprawa. Co do zmian, zmieniły się również delikatnie podnóżki, styl podnóżków uległ zmianie, jak również zmieniły się tarcze hamulcowe, natomiast nie zmieniła się specjalnie jakby jakość hamowania. Tu mamy po prostu tarczę o tym okrągłym kształcie, nie mamy tego kształtu wave, więc teraz zastosowano zwykłe tarcze hamulcowe. Więc tak naprawdę zmiany kosmetyczne, które według mnie wprowadziły ten motocykl w taką dość nowoczesną erę motoryzacji, może nie jakoś elektronicznie czy super w temacie performance, w temacie sportowej jazdy,
ale estetyka w tym motocyklu jak zawsze na bardzo wysokim poziomie. Nowa Zetka jak zwykle podoba się bardzo. Oczywiście jest to motocykl, który jest raczej dedykowany na początek jako pierwsza maszyna, gdzie faktycznie nie potrzebujemy regulowanego zawieszenia. Też oczywiście co do prędkości maksymalnych czy do przyspieszeń, te hamulce w zupełności wystarczą, będą zachowywały się bardzo dobrze. Natomiast jeżeli będziemy potrzebowali więcej, no to wtedy po tych 2, 3, 4 latach myślimy o zmianie na Z900, gdzie faktycznie Z900 już jest naszpikowany elektroniką, już jest napakowany wszystkimi możliwymi rozwiązaniami elektronicznymi, które na pewno zadowolą wszystkich wymagających zawodników. Oczywiście wersja S dostępna w 3 pięknych kolorach. Tutaj oczywiście flagowy kolor Kawasaki, czyli kolor zielony. Piękny, perłowy lakier, który w słońcu mieni się niesamowicie. I oczywiście nie jest to czarny zbiornik, a zbiornik grafitowy z takim bardzo ładnym ziarnem zatopionym. Oczywiście co do elektroniki i systemów, które w tym motocyklu znajdziemy, no to kontrola trakcji standardowo i ABS, no oraz, tak jak wspomniałem, opcjonalny quick shifter. O światłach LEDowych tutaj wspominać nie trzeba, bo to już jest jakby normalna rzecz. Kawasaki ten motocykl w tym sezonie wycenia na 35 500 zł. Czy jest to cena trafiona? Zobaczymy. Czas pokaże. Na pewno motocykl budzi zainteresowanie, na pewno bardzo się podoba. Na pewno osoby, które szukają motocykla pierwszego, docenią wszystkie te cechy. Docenią przede wszystkim ogromną trwałość, ogromną niezawodność tego motocykla, niski koszt eksploatacji, no i jakby ten japoński styl, który po prostu bardzo się podoba. A tak jak wspomniałem, jeżeli szukamy jakichś wodotrysków, zależy nam na elektronicznych rozwiązaniach, no to już przy tym swoim kolejnym motocyklu można pójść w Z900, który te wszystkie rzeczy posiada. Słuchajcie, tak naprawdę tyle w temacie tego motocykla, a za tydzień w następnym odcinku przedstawimy Wam kolejną nowość od Kawasaki na sezon 2026, czyli ich Adventura KLE 500. Do zobaczenia.